Jeszcze kilka tygodni temu ten projekt istniał tylko w mojej głowie, a dzisiaj spróbuję zespawać ramę do motocykla, który kiedyś ma jeździć całkowicie sam. Zrobię główkę ramy i uruchomię pierwszy moduł sterujący, a potem przez 3 dni będę walczył ze spawaniem, ale dzięki temu dostanę lekcję życia. Rama trafi na śmietnik i dopiero wtedy zacznę rozumieć, co poszło źle. By zbudować strukturę motocykla, brakowało mi jeszcze jednego ważnego elementu – skończonej główki ramy. To właśnie w niej będzie obracał się przedni widelec, dlatego musi być wykonana naprawdę porządnie. Pewnie zauważyliście, że używam zwykłych łożysk kulkowych, ale spokojnie, to tylko rozwiązanie tymczasowe. Docelowo zainstaluję w główce łożyska stożkowe. Zamówiłem już komplet, ale na razie muszę sobie radzić z tym, co mam. Moja rura była za długa i musiałem pojechać ją skrócić. Jednak prawdziwy problem pojawił się chwilę później. Żeby osadzić łożyska wewnątrz rury, trzeba było wykonać precyzyjne gniazda. Początkowo chciałem zrobić to sam i nawet zacząłem szukać odpowiedniego narzędzia. Jednak w trakcie zmieniłem zdanie, bo w większości sklepów usłyszałem, że zrobienie tego elementu równo będzie bardzo trudne, a koszt narzędzi przekroczy koszt wizyty u tokarza. Więc spakowałem moją rurę i pojechałem do pana Złotej Rączki. Skoro on ma odpowiednie maszyny i robi takie rzeczy na co dzień, to nie było sensu, żebym ja się z tym szarpał. Więc zleciłem gniazda pod łożyska i mogłem przejść do kolejnego etapu budowy. Kiedy wróciłem do domu, czekała już na mnie kolejna część do tego projektu. To niewielka płytka ESP32 z kamerą i według planu ma stać się mózgiem całego motocykla. A dokładnie ma komunikować się z weskiem, czyli sterownikiem silnika, który odpowiada za napęd. Docelowo chciałbym go zaprogramować tak, żeby kamera pomagała utrzymać zadany tor jazdy i wykrywała przeszkody dzięki prostemu AI. Ale przyznam, że boję się, że dla tej płytki to trochę zbyt wiele. Możliwe, że później będę musiał przesiąść się na Raspberry Pi albo jakiś inny mocniejszy komputer, ale na razie chcę po prostu sprawdzić, gdzie kończą się możliwości tego modułu. Następnego ranka usiadłem do tego ponownie, a AI pomogło mi napisać pierwszy prosty program. Po wpisaniu adresu w przeglądarce mogłem zobaczyć obraz z kamery. Serio się zastanawiam, czy ta płytka za 50 zł wystarczy do sterowania motocyklem, a jednocześnie wykrywania przeszkód. I w sumie w następnych odcinkach się okaże. Po wszystkim pojechałem odebrać gotową główkę ramy. Nie ukrywam, że byłem bardzo ciekawy, jak wyszła i cieszyłem się też, że nie musiałem sam walczyć z tą precyzyjną robotą. Pierwsze przymiarki i od razu było wiadomo, że wszystko pasuje idealnie. No sami zobaczcie tutaj. Wewnątrz rury został wytoczony niewielki rant, na którym opiera się łożysko. To właśnie on sprawia, że po wbiciu łożysko siedzi ciasno i nie ma prawa się ruszać. Takie gniazdo musi być wykonane naprawdę dokładnie. Wystarczy milimetr błędu i łożysko będzie miało luz albo w ogóle nie będzie się dało go zamontować. Dlatego serio bardzo się cieszę, że nie próbowałem robić tego sam. A najważniejsze jest to, że główka ramy jest gotowa. I teraz już naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć spawanie. No może oprócz braku wiedzy i doświadczenia. Wreszcie nadszedł czas na spawanie, a ja pierwszy dzień postanowiłem poświęcić wyłącznie na naukę. Poszedłem na stryk, znalazłem starą rurę i pociąłem ją na kilka krótkich odcinków. To właśnie na nich miałem popełnić wszystkie błędy. Najpierw zbudowałem prosty przyrząd do wycinania końcówek rur. Miał sprawić, że wszystkie elementy będą do siebie idealnie pasowały. Przyznam, że nie było perfekcyjnie, ale do nauki wystarczyło. Złapałem elementy 4 małymi spawami i zacząłem testować 3 różne techniki spawania. Szczerze, wyglądało to kiepsko. Krzywe spawy, dziury i odpryski praktycznie wszędzie. Ale po zeszlifowaniu pierwszy raz pomyślałem, że chyba dam radę sam zespawać tą ramę i kolejnego dnia postanowiłem zaryzykować. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim wspierającym kanał. Wasze wsparcie pozwala mi rozwijać ten projekt i tworzyć kolejne. Po pierwszym dniu nauki uwierzyłem, że jestem gotowy. Wydawało mi się, że nawet jeśli spawy nie będą idealne, to po zaszlifowaniu będą wyglądały dobrze i będą wystarczająco mocne. Przygotowałem stanowisko, ustawiłem ramę, złapałem całość magnesami i zacząłem spawać. Przez kilka godzin pracowałem w pełnym słońcu, centymetr po centymetrze i spaw po spawie. Nie było łatwo. Co chwilę coś poprawiałem, a spawy wyglądały znacznie gorzej niż sobie wyobrażałem. Ale cały czas powtarzałem sobie jedno. Po szlifowaniu będzie wyglądać dobrze. Kiedy wziąłem szlifierkę do ręki, z każdą minutą rama wyglądała coraz lepiej. Metal zaczął się błyszczeć, a spawy zaczynały wyglądać schludnie i równo. Wyglądała dokładnie tak, jak sobie wymarzyłem. Przez chwilę nawet zastanawiałem się, czy w ogóle ją malować, bo ten surowy metal miał w sobie coś naprawdę fajnego. Byłem bardzo zadowolony, ale nie trwało to długo. Na kilku spawach zauważyłem maleńkie dziurki i pomyślałem, jeszcze tylko je uzupełnię i będzie idealnie.
idealnie. Przyłożyłem uchwyt i zapalił się łuk, a w miejscu mikrodziurek zaczęła robić się jedna ogromna. Dosłownie patrzyłem na to i nie mogłem uwierzyć. Jeszcze przed chwilą cieszyłem się z gotowej ramy, a kilka sekund później wiedziałem, że nadaje się już tylko do wyrzucenia. I to była jak na razie najdroższa lekcja w całym projekcie. Zrozumiałem, że po jednym dniu nauki za bardzo uwierzyłem w swoje umiejętności. I następnego dnia zmieniłem całkiem podejście. Zamiast zacząć spawać, chciałem najpierw dobrze zrozumieć, co robię źle. Bardzo chciałem nauczyć się poprawnie spawać i mieć piękną ramę, więc musiałem zacząć od zera. Jeszcze raz wygiąć rury, jeszcze raz je dociąć i jeszcze raz przygotować wszystkie elementy. Tym razem nie chciałem już zgadywać, bo po zniszczeniu pierwszej ramy wiedziałem jedno, że nie mogę dalej spawać metodą prób i błędów. Przez kilka godzin oglądałem filmy o spawaniu, czytałem poradniki i przede wszystkim wasze komentarze. I po tym wszystkim w głowie narodziły się 3 główne zasady, których postanowiłem trzymać się podczas kolejnej próby. Jednak zanim ponownie dotknąłem właściwej ramy, zrobiłem kilka prób na kawałkach rur. Zmniejszyłem prąd i regulowałem prędkość podawania drutu, szukając ustawień, przy których spawarka przestanie mocno strzelać, a materiał nie będzie się przepalał. Po pierwsze, kąt uchwytu. Dowiedziałem się, że uchwyt powinien być pochylony o około 10-15 stopni. Przy drucie samoosłonowym najlepiej prowadzić go ciągnąc, a nie pchając. Po drugie, wysuw drutu. Powinien wynosić około 15-20 mm. Jeśli będzie zbyt długi, łuk stanie się niestabilny i pojawi się więcej odprysków. Po trzecie, przygotowanie wszystkich elementów i technika. Przy cienkich rurkach bardzo ważne jest, żeby elementy były dokładnie do siebie dopasowane. Dlatego odpuściłem mój przyrząd do wycinania końcówek rur i pojechałem do chłopaków, którzy zrobili to znacznie dokładniej. I już po chwili zacząłem spawać. Krótki klik i pół sekundy przerwy. Powtarzamy. Krótki klik i pół sekundy przerwy. Powtarzamy. Pamiętaj, że kolejny punkt musi zacząć się mniej więcej w połowie poprzedniego. Starałem się cały czas trzymać tego schematu. Każdym kolejnym spawem czułem, że idzie coraz lepiej. Nie twierdzę, że te spawy są piękne, ale wierzę, że są wystarczająco mocne. A najbardziej cieszy mnie jedno. Rama wyszła prosta, a to mój pierwszy samodzielnie zespawany projekt. Jeszcze wiele nauki przede mną, ale z tego efektu jestem naprawdę zadowolony. Kilku z was napisało w komentarzach: spaw tragiczny, szlif magiczny. Więc czas znów wyciągnąć szlifierkę. Po zeszlifowaniu znów pojawiły się maleńkie dziurki, ale tym razem już ich nie poprawiałem spawarką. Po ostatniej lekcji wiedziałem, że nie warto ryzykować zniszczenia kolejnej ramy. Dziękuję za oglądanie i naprawdę wielkie dzięki wszystkim, którzy wspierają ten projekt. Do zobaczenia w następnym filmie.